Witam w kolejnym odcinku. Może się wydawać, że tytuł jest clickbaitowy, ale uważam, że tak nie jest. No bo ten rower, który stworzyłem, jest naprawdę wyjątkowy i zaraz powiem, o co w nim chodzi, z czego on powstał. Nie mam zdjęć dokładnego oryginału, nie zrobiłem ich wcześniej, ale jest to rower po mojej babci. Podstawą jest Romet Jubilat 2 z roku 1991. Jak widzicie na zdjęciach, które mam, nie był on w zbyt dobrym stanie. Kilkanaście lat stał w piwnicy, w pralni w sumie i był nieużywany, więc pomyślałem, że no coś z tym trzeba zrobić, coś z niego trzeba wykombinować. Początkowy plan był taki, żeby zrobić z niego mini gravela, tak jak widać na załączonych zdjęciach. No jednak ten plan nie do końca wypalił. Moim zdaniem największym problemem tamtego pomysłu była przykurczona pozycja przy jeździe, no i też linki były tak poprowadzone, że wszystkie mechanizmy tak naprawdę kiepsko działały, czyli hamulce i przerzutki. Nie udało się też założyć napędu taki, jaki bym chciał. Z przodu była korba FSA zdemontowana z jakiegoś Eskera, która była w starej szosie, a z tyłu wolnobieg 6-biegowy. No i takie rozwiązanie nie dostarczało przełożeń takie, jakie bym chciał, bo z tyłu najmniejsze przełożenie było za ciężkie, a wolnobieg 8-biegowy nie mieścił się w ramie. I teraz trochę przebitek, które nagrałem wcześniej, żeby ładnie pokazać, jak ten rower aktualnie wygląda. Zamiast typowego mechanizmu jednorzędowego z torpedo mamy tutaj Shimano Nexus 3-biegowy z manetką umieszczoną na kierownicy. Takie umiejscowienie manetki podpatrzyłem u kanału We Ride, jeśli dobrze pamiętam. Tam kolega przerabiał Wigry 3 na gravela właśnie i tak sobie to rozwiązał. Pomyślałem, że to jest dobre rozwiązanie i zastosowałem je również u mnie. Głównym atrybutem tego roweru jest oczywiście kierownica typu bycze rogi. No jest ona nawet wygodna. Nigdy wcześniej na takiej nie jeździłem, ale jest to na pewno na jakieś krótsze dystanse spoko rozwiązanie. Do tego oczywiście kilka gadżetów związanych z Chicago Bulls, tak jak tutaj ten byk, naklejka czy Jordan Air z tyłu, no i oczywiście malowanie w kolorze takiego czerwonego, który jest kojarzony z tym zespołem. Jeszcze z takich gadżetów dwa uchwyty na bidony, tu w sumie z tyłu na bidon, a z przodu taki wydrukowany w 3D na puszkę 0,3 litra, która niby się sama stabilizuje żyroskopowo podczas jazdy. Napęd ten ma z przodu blat o wielkości 38, z tyłu nie wiem, jak to dokładnie się mierzy na tego typu piastach, ale z górki ponad 30 na godzinę spokojnie mi się udawało jechać, a na płaskim chyba 27 najwięcej. Jeśli chodzi o koła i opony, są one tutaj większe niż w typowych wigrach, bo są to koła 24-calowe. Na opony mam tutaj Continental Double Fighter dwucalowe. One mają taki delikatny bieżnik, więc nadadzą się na 100% do miasta, no i na jakiś lekki teren też sobie poradzę. Ten rower ma mi służyć głównie do jazdy po mieście i na jakieś krótkie wypady samemu albo z żoną, tak jak teraz sobie jadę nad jezioro 10 km w jedną stronę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tą konstrukcję. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie na ten temat. No i do zobaczenia następnym razem. Dzięki za oglądanie.